No cześć siemanko, witam Was na swoim kanale w tym nowym roku 2024. Mam nadzieję, że dla Was lepszym, a jeżeli nie lepszym, to przynajmniej nie gorszym, z czego Wam z całego serca życzę. No i cóż, dziś spotykamy się na kanale, żeby omówić małą modyfikację, protip, który możecie przeprowadzić w swoich współczesnych sprzętach. O co chodzi? Już tłumaczę. Cóż, dziś tak naprawdę mamy coraz szybsze podzespoły w laptopach, w komputerach stacjonarnych, co zresztą nikogo raczej nie dziwi, ponieważ no, trudno, żeby były coraz wolniejsze. Natomiast idzie za tym kolejna rzecz w parze, którą nie każdy bierze pod uwagę, a mianowicie, no niestety, im coś jest szybsze, tym zwykle jest cieplejsze. Fizyki nie oszukasz, no i jest jak jest. I idąc tym tropem, ostatnio popracowałem troszkę mocniej na swoim ThinkPadzie, który ostatnio sobie zakupiłem i okazało się, że w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że moje dyski pracują jakby troszkę wolniej, skokowo, gdzieś tam ten transfer zaczyna falować. No i zacząłem się zastanawiać, co jest grane. Wszedłem sobie w Hubu Info i patrzę, a tu niestety throttling termiczny i kurde, no jest problem, dyski się grzeją. Nie rozwiązywała tej akcji podkładka chłodząca. Nie rozwiązywało tutaj zdjęcie samych folii z jakby osłaniającej te dyski. Niestety te temperatury cały czas oscylowały w granicach tych 86-87, momentami nawet 89 stopni na dyskach NVMe. No i nie muszę Wam chyba opowiadać, jak to wpływa ogólnie na żywotność takiego sprzętu, no i jak to wpływa na jego wydajność, ponieważ cóż, dyski współczesne NVMe są skonstruowane w zasadzie jak taki mini komputer do pracy w komputerze. Mają swój procesor, mają swoją pamięć podręczną i tak na dobrą skalę, jeżeli to się przegrzewa, no to tak jak w każdym komputerze, smartfonie czy innym tablecie zaczyna nam zwalniać, po to tylko, żeby móc dalej bezawaryjnie pracować, niestety dużo wolniej niż referuje to producent na swoich reklamach. No i cóż, w pierwszej kwestii pomyślałem sobie, że no zrobię sobie jakiś radiator. Mam trochę miedzi, którą zakupiłem na potrzeby różnych modyfikacji, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taki radiatorek. No i jakoś go przyczepię, przykleję, zobaczymy, czy zrobi mi to jakąś robotę. Natomiast, kurde, ostatnio przeglądałem sobie AliExpress i tak naprawdę dostałem gotowe rozwiązanie za grosze. Spójrzcie tylko tutaj na ten screen, jak to wygląda. Generalnie za niecałe 8 zł można sobie kupić radiator z pełnym kompletem do montażu, plus do tego termopady i solucja ma działać. Czy działa? Zaraz sobie sprawdzimy, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Przyjrzyjmy się więc bliżej takiemu zestawowi z AliExpressu. Mamy tutaj zestaw radiator plus elementy montażowe do dysku 2280 w standardzie NVMe. W takim zestawie za niecałe 8 zł mamy ładne pudełeczko. W pudełeczku mamy dwie śrubki. Dlaczego dwie? Kurczę, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wystarczyłaby jedna, bo przecież potrzebujemy tylko jedną, żeby zamocować taki dysk, a zwykle jest on już zamocowany. Co za tym idzie, tak naprawdę mamy te dwie śrubki w zapasie. Do tego mamy całkiem przyzwoity, z tego co widzę, jak na warunki i cenę śrubokręt, którym sobie bez problemu te śrubki możemy wkręcić, jeżeli takowego nie posiadamy w swoich zasobach domowych. Do tego tutaj mamy w takim zestawie piórko, dzięki któremu możemy rozebrać obudowę laptopa i wszelkie jego zatrzaski w tej obudowie. Oprócz tego mamy tutaj dwa różne rodzaje thermalpadów. Jeżeli chodzi o grubość, mamy tutaj grubość 0,5 mm oraz 1 mm. Myślę, że będzie to wystarczające, żeby sobie odpowiednio spozycjonować
nasz dysk do radiatora. No i oczywiście mamy tutaj radiator zabezpieczony foliami, gdzie te folie oczywiście sobie ściągamy, ponieważ musimy je i tak zdjąć, żeby założyć później sam ten dysk. I tak naprawdę na taki zestaw składają się właśnie takie elementy. Jeżeli chodzi o sam radiator, jest wykonany całkiem przyzwoicie. Ja osobiście tutaj na ten moment co do niego nie mam żadnych zastrzeżeń. Same tego typu radiatory możemy sobie zamówić do dysku 2280, 2242, 2230, 2260. Tak naprawdę co tylko potrzebujemy. Wszystko jest. Różnice w cenie są minimalne i tak naprawdę do każdego dysku, jaki mamy w swoim laptopie, coś takiego możemy dobrać. Natomiast jak tutaj wygląda kwestia montażu, zaraz sobie zobaczymy. Już sobie tutaj rozbiorę komputer i zobaczymy, jak to tutaj zamontować. Jak widzicie, ja tutaj już mam wstępnie wszystko rozkręcone, przygotowane. Jak widzicie, mam tutaj dwa dyski NVMe w standardzie 2280. Oba to Samsungi, jeden 980 Pro, drugi zwykła 980. I cóż, tutaj IBM w swojej serii P52 zastosował thermalpady, które są przymocowane do płyty głównej. Generalnie w jakiś sposób na pewno wspomagają odprowadzanie tego ciepła, ale jak widzieliście na screenie szału nie ma. Dlatego też zdecydowałem się na takie radiatory, żeby tutaj to było bardziej może wydajne, gdy zdejmę naklejki z tych dysków i spróbujemy sobie założyć taki radiator. Zobaczymy, czy to realnie przynosi jakiś efekt, czy to tylko taki efekt placebo i nie warto w coś takiego inwestować. Jeżeli chodzi o grubość tutaj pamięci do kontrolera, to jak sobie tu przymierzymy, wysokość jest mniej więcej taka sama, więc myślę, że bez problemu sobie będziemy mogli zastosować tutaj thermalpady te cieńsze, te półmilimetrowe, ponieważ też prawda jest taka, że im ten termopad cieńszy, tym wydaje mi się wydajniejszy, jeżeli chodzi o możliwość odprowadzenia tego ciepła. Same thermalpady są tutaj dość łatwe do nałożenia. Myślę, że zrobimy sobie to jakoś w ten sposób. Tutaj sobie damy jeden na kontroler. O, cyk. Tutaj sobie damy jeden na chip. Zobaczymy. O, tak troszkę mocniej sobie go tu przytrzymamy. O. No powiem Wam, że nie jest może najlepiej, jeżeli chodzi o ściągnięcie tego termopadu, ale trzeba sobie jakoś radzić. Cyk. Dobra. Tu mniej więcej mamy. Potrzebujemy jeszcze obsadzić dwie kości pamięci. Więc jeden sobie na pewno damy tutaj, drugi sobie damy tutaj. One nawet w miarę ładnie siadły. I tak naprawdę z takiego zestawu trochę termopadów nam zostaje na jakieś tam nasze zabawy, dziwne pomysły, ponieważ jest ich więcej i w moim przypadku zostanie tych termopadów 5 jeszcze dodatkowo. Jeden półmilimetrowy, no a 4 mm. Tutaj sobie to jeszcze poprawimy tak, żeby siadło. Cyk. No i teraz co? Teraz zostaje nam przyłożenie tego radiatora. No i zobaczmy, jak nam to tutaj pasuje. Troszkę się obawiam jednej rzeczy, a mianowicie tego, że tutaj nie ma żadnych gumek ani stędów, ale szczerze powiedziawszy, on tutaj tak naprawdę wchodzi na klik. I montując go sobie do tego dysku, myślę, że nie powinien wypaść. Ja na ten moment nie będę go niczym zabezpieczał, potestuję go jakiś czas i zobaczymy, czy on się nam tutaj trzyma, czy on się nam tutaj nie trzyma. Na ten moment sama ta konstrukcja jest tak zrobiona, że on ładnie wchodzi na wcisk
pomiędzy ten dysk i nic nie wskazuje na to, żeby to miało w jakiś sposób wypaść. Ja tutaj nawet próbuję go delikatnie podważyć, a on nie chce tutaj w żaden sposób wyleźć. A biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że z czasem ten thermal pad się troszkę zwulkanizuje do całości, to powinno być całkiem dobrze, więc założymy sobie zaraz na drugi dysk ten radiator, no i przejdziemy do testów. No szczerze Wam powiem, że myślałem, że szerokość tych radiatorów tutaj nie pozwoli zamontować jednego obok drugiego i że będzie tutaj w tej szczelinie za ciasno. Natomiast, kurde, wszystko tutaj wygląda fajnie. Radiatory generalnie bez problemu spasowały, nic tutaj nie odstaje, nic tutaj nie próbuje odpaść. No generalnie zobaczymy, jak to się będzie miało co do całości i jak to będzie wyglądało w testach. Czy takie radiatory robią nam jakąś różnicę, czy nie ma to żadnego sensu. A test przeprowadzimy sobie kopiując potężną dawkę przeszło 200 GB plików dużych i małych. Zobaczymy, jak te dyski się rozgrzeją. Pamiętamy, jak temperatury wyglądały przed założeniem radiatorów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. No i spójrzcie, jak to wygląda. Praca 73 godziny, trochę danych się pokopiowało, pokatowałem te dyski i zobaczcie, maksymalnie udało się tutaj je rozgrzać do temperatury 67 stopni na kontrolerze, z czego średnia temperatura pracy to około 45, 43, czasami 39 stopni. Założyłem sobie nawet radiator, jak tutaj widzicie na focie, na ten mały dysk 2240 i również daje fajnie radę. Więc no kurde wow, spadek o ponad 20 stopni Celsjusza to nie jest wcale mało. Więc uważam, że to całkiem fajna opcja. No i słuchajcie, ja nawet sam nie spodziewałem się, że coś takiego może dać tak spektakularne efekty. Jak widzicie, po przekopiowaniu ponad 200 GB danych, gdzie był tak naprawdę miks małych, dużych plików, mamy temperatury rzędu 66 max. Co za tym idzie? No tutaj w tej chwili jest ponad 20 stopni różnicy. Całkowicie odpadł nam problem throttlingu termicznego i co za tym idzie, utrzymujemy cały czas jednostajną wydajność tych dysków. I powiem Wam szczerze, że początkowo miałem mieszane uczucia co do tego rozwiązania. Mówię, no co, no pół milimetra miedzi, jeszcze do tego zagiętej na boki. Wiedziałem, że dwa dyski mam obok siebie. Tak naprawdę nie do końca wiedziałem, czy te radiatory jeden obok drugiego się zmieszczą. Gdzieś tam z tyłu głowy już miałem plan, że jak się nie zmieszczą, to te boki będzie można przyszlifować, później jakoś to zamontować i tak dalej. Ale jak widzicie, wszystko, no kurczę, super spasowało i naprawdę efekty są spektakularne, jeżeli o mnie chodzi. Mamy tutaj temperatury, no na dobrą skalę nie gorsze niż mielibyśmy w przypadku, gdybyśmy sobie ten dysk zamontowali w komputerze stacjonarnym z wbudowanym radiatorem. Więc kurde, jeżeli o mnie chodzi, wow, super, naprawdę, no piękne rozwiązanie. A biorąc pod uwagę, że koszt takiego rozwiązania, które przychodzi do nas kompletne, bo tak naprawdę nawet nie potrzebujemy swojego śrubokręta, żeby później coś takiego zamontować, kosztuje poniżej 8 zł, to powiem Wam szczerze, że kurde, brać w ciemno. Tak na dobrą skalę ratujecie sobie żywotność swoich dysków, poprawiacie również ich wydajność, a jednocześnie nie wydajecie specjalnie wiele kasy i robi to fantastyczną robotę. Tak po prawdzie, w moim przypadku, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, jeżeli nawet taki radiator kosztowałby w okolicach 50 zł, to i tak bym go dzisiaj kupił. Dlatego, że tak jak mówię, pozbyć się całkowicie throttlingu termicznego z kontrolera i schłodzić dysk o ponad 20 stopni to jest naprawdę dużo i robi to robotę w codziennym życiu i pracy. No i pewnie jak zwróciliście uwagę, kustomizacja mojego P52 idzie nadal do przodu i no, jednym się może podobać, drugim się nie może podobać. Look ThinkPadów, które nawiązują bezpośrednio do linii IBM-ów z lat 90. i początku 2000. Cały czas mniej więcej oscyluje w tym samym klimacie. Jeżeli komuś się to natomiast nie podoba, jak słusznie zdążyliście zauważyć, możemy tutaj pokusić się o jakiś tam delikatny modzik.
Jak zwróciliście uwagę, bądź też nie, ja tutaj jakby cały palmrest, wszystko mam ogarnięte w winylu. Do tego klapa również bardzo ładnie, tutaj w winylu jest ogarnięta. A gdybyście się zastanawiali, jak coś takiego zrobić w domowym zaciszu, to już Wam powiem, że ja tego w domowym zaciszu nie zrobiłem. Ja sobie kupiłem gotowe już wytłoczki docięte na wymiar, też również na AliExpressie i tak naprawdę taki komplet gotowych folii, które już są wstępnie powycinane, można sobie zakupić za około 70 zł. Dla większości modelów ThinkPada czy też jakiś Deli coś takiego na AliExpressie jest dostępne i śmiało można sobie coś takiego zamówić. Jak widzicie, efekt jest, jeżeli przynajmniej o mnie chodzi, bardzo, bardzo ok. Natomiast no, trzeba się tutaj wykazać pewną dozą staranności i cierpliwości, ponieważ cała ta nakładka, nie licząc oczywiście touchpadów, jak tutaj widzicie sobie na filmie, jest wykonana w jednym kawałku, więc no, trzeba tutaj naprawdę delikatnie i starannie to wszystko sobie nakleić, ponieważ no, tutaj nie będzie drugiej szansy. Jeżeli coś zrobicie nie tak, no to będziecie mieli nie tak albo będziecie mieli wcale. Dodatkowo, jeżeli chodzi o jakieś drobne modyfikacje, jak zwróciliście uwagę, mam tutaj taką całkiem skorbioną trochę pod retro klawiaturę i nie jest to jako tako klawiatura, tylko nakładka na oryginalną klawiaturę. Taką nakładkę w różnych kolorach, barwach, treści, maści, jaką sobie tylko myślę wymyślicie. Również można zakupić na AliExpressie. Koszt takiej nakładki to około 20 zł, także myślę, że całkiem fair. Generalnie feeling z użytkowania takiej nakładki jest jak najbardziej ok. Tutaj na dobrą skalę nie ma jakiegoś takiego odczucia, że przyciska się te przyciski gorzej. Ona jest bardzo cienka, bardzo, bardzo elastyczna. Jednocześnie zabezpiecza nam tutaj wszystko, żeby nic nam się nie dostało do środka i tak na dobrą skalę nie jest w żaden sposób naklejana. W każdej chwili możecie ją sobie zdjąć. Więc myślę, że to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście nie dla wszystkich, natomiast na pewno jakiś amator tego typu tematu się znajdzie. No i jak widzicie, ona całkiem fajnie, sztywno nam się trzyma. Nie ma tutaj opcji, żeby nam coś spadło. Więc no, również uważam, że całkiem fajny temat. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą kustomizację tego modelu, mam w głowie jeszcze kilka projektów, natomiast wszystko jest uwarunkowane od tego, ile będę mieć czasu i przede wszystkim może nie tyle czasu, to jakie będę mieć samopoczucie. Ponieważ ostatnio troszkę podupadłem na zdrowiu, mam spore problemy z kręgosłupem i no niestety musicie mi wybaczyć, ale filmów retro mam naprawdę mega dużo pomysłów, mega dużo projektów i sporo ciekawych laptopów do zrobienia. Natomiast no, na to trzeba poświęcić bite kilkanaście godzin, żeby siedzieć, zrobić, a później zmontować dla Was film. Na dzień dzisiejszy ja mam problemy, żeby wysiedzieć dłużej niż 30 minut i no, musicie mi wybaczyć, jeżeli ktoś mi nie wybacza. Nie obraża się, jeżeli odsubskrybuje kanał przez jakiś czas, nie wiem, 2-3 miesiące, może krócej, może dłużej. Tych filmów retro będzie sporo mniej, ponieważ no, kosztują mnie sporo zdrowia i wysiłku, a na ten moment na pewne posiadówki czy projekty po prostu nie mogę sobie fizycznie pozwolić. Niemniej będę się starał co jakiś czas jakieś filmiki Wam tutaj wrzucać. Pewnie większość tego typu uwspółcześnionych ze względu na to, że no powiedzmy sobie szczerze, robi się je 10 razy szybciej, a kanał coś będzie dostawał i myślę, że niektóre tutaj tematy będą równie ciekawe, choć może nie retro. Natomiast jak najbardziej, jak tylko się trochę ogarnę, to do pełnego, hardkorowego retro sobie tutaj wrócimy i będziemy dalej działać. Jeżeli chodzi o modyfikacje tego laptopa, czy modyfikacje, jakie sobie możecie przeprowadzić w domu na swoich współczesnych laptopach, czy nawet niewspółczesnych,
No to mam tutaj jeszcze jeden taki z tyłu głowy pomysł, a mianowicie tutaj mam ochotę troszkę pobawić się układem chłodzenia. Będziemy to sobie na jakimś filmie, myślę, próbowali ogarnąć i zrozumieć, jak to mądrze zrobić, żeby nie napsuć, a poprawić. Ja sobie już tutaj zakupiłem kilka takich, jak widzicie, rurek cieplnych, różnej długości. No i cóż, zobaczymy, co z tego będzie się dało wycisnąć i czy to w ogóle będzie miało jakikolwiek sens. Od razu mówię, nie będę tutaj chciał nic lutować, nie będę tutaj chciał nic kleić. Będę chciał zrobić taką modyfikację, która w każdej chwili będzie możliwa do demontażu, a jednocześnie będzie spełniać swoją rolę i obniżać dodatkowo temperatury. Czy to się uda? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Będę tego typu temat ogarniał pierwszy raz, natomiast ja jestem pełen optymizmu i myślę, że coś z tego uda się nam wyharatać. A na ten moment, cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół, jeżeli komuś pomogłem, będzie mi miło, jeżeli również pociągnie łapką w górę, czy zostawi subskrypcję na kanale, będzie na pewno fajnie, jeżeli dojdzie kilka nowych osób i kanał nadal będzie mógł się do przodu rozwijać. Myślę, że temat radiatorów dysku NVMe jest tak naprawdę dla każdego, kto posiada laptop, który tej radiacji jest pozbawiony. Ponieważ, jak sami widzicie, efekty są spektakularne. Dlatego też polecam. Jest to tanie rozwiązanie, szybkie rozwiązanie i naprawdę daje radę. A na koniec jeszcze raz z całego serca chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku. No i niech każdemu się darzy, niech każdy osiągnie swoje cele i przede wszystkim słuchajcie zdrowia, ponieważ gdyż zdrowie jest najważniejsze i tak na dobrą skalę. Każdy to rozumie mniej więcej wtedy, kiedy je traci. Ale pomału do przodu, bądźmy dobrej myśli. Cześć.